Witajcie, kochani. Oświatli mężczyźni i piękne kobiety, synowie i córki bogów. Witajcie w trzecim dniu kolędowania w projekcie Kolenda 24 grudnia. Przesilenie już za nami, a kolenda rozwija się. Przed Wami Monika Burzyńska, a to pamiętaj, jest taki bardzo niezwykły czas, naprawdę istotnie magiczny czas, kiedy jesteś twórcą swojego losu i wszystkie przekleństwa, wszystkie negatywne kody rodowe nawet mogą być wyczyszczone, anulowane. Jeżeli tylko będziesz skupiać się na tym, co dobre, jeżeli będziesz błogosławić, jeżeli będziesz tworzyć myślami dobry los. Wczoraj rozmawialiśmy troszeczkę o tym, jak konkretnie, co należy robić, żeby programować swój los. No właśnie, ponieważ miarą wolności człowieka jest umiejętność radzenia sobie z nieoczekiwanym i elastyczna reakcja niezależnie od nastroju. Dlatego, że wczoraj Wam mówiłam o planowaniu losu, tak? I jak ja to nie planuję losu. A dzisiaj oficjalnie ogłaszam, że ChatGPT został zwolniony z stanowiska mojego asystenta. Jeżeli się obawiacie, że sztuczna inteligencja w jakikolwiek sposób zagraża ludzkości, tej planecie, to spokojnie, jeszcze trochę to potrwa. Ponieważ dzięki mojemu zwolnionemu asystentowi, który się ostro jorgnął w słowiańskich bogach i musiałam wszystko robić, bo od początku zrobiłam nie jeden, tylko 2 wykłady. Dlatego nagrywam niesamowicie późno. Wy to sobie już obejrzycie 24 we wtorek, a teraz jest północ, kiedy to nagrywam. Chyba jeszcze w mojej historii youtuberki jeszcze nie było tak późnego nagrania. Więc w wolności radzę sobie z nieoczekiwanymi okolicznościami przyrody. Witajcie w dniach łady. I tak sobie myślałam, że jak Bóg ja na razie nie będę się bawić jakby w wyjaśnianie, kto jest mężczyzną, kto jest kobietą może nie że w panteonie, tylko w ogóle w hierarchiach kosmicznych, ale tak sobie pomyślałam, kiedy Bóg mężczyzna tworzył świat, narobił takiego bałaganu, że jak tam pojawiła się kobieta, to jakby pierwsze co, to pojawiła się taka boska, głęboka potrzeba sprzątania. Ponieważ bogini Łada w marcu nadchodzą dni bogini Łady, a jak same imię zobowiązuje, Łada, bogini Łada wprowadza porządek. I to boski porządek. I jakości, słuchajcie, które ta bogini niesie ze sobą, to jest łagodność, harmonia w relacjach i zdolność do budowania więzi. I przypada to 24 grudnia. Wow. Jest tyle z tym rzeczy związanych, że ja naprawdę nie wiem, do czego się ograniczać, tak żeby w miarę przyzwoicie zawrzeć się z czasem wykładu. Wydają się te skille Łady takie słabowate. Łagodność, harmonia w relacjach, zdolność do budowania więzi. Więc może od absolutarnego początku. Absolutarny początek absolutu wygląda w taki sposób, że tak jak nas w szkole uzdrowicieli duchowych uczono, boskość, albo w ogóle nie, zejdźmy jeszcze niżej. Zdolność do życia
procesy życiowe, żeby mogły w ogóle zachodzić, są możliwe dopiero od pewnego poziomu ładu. Jeżeli organizm ma pewien poziom uporządkowania, ładu, w szkole u Lwa Kłykowa jest to nazywane 10. poziomem harmonii, to dopiero od tego poziomu człowiek jest w stanie mieć zdrowy organizm i tworzyć zdrowe życie, takie szczęśliwe życie. No, w miarę szczęśliwe. Zdrowe, harmonijne. Poniżej poziomu 10 harmonii, kiedy nie ma ładu, nie ma uporządkowania i im niżej, te poziomy są związane z ilością miłości, którą człowiek w sobie jest w stanie przechowywać. Ale ja bym naprawdę naraz chciała wam wszystko powiedzieć, a mam jeden język, więc na razie o chorobach. Więc im mniej miłości ma w sobie człowiek, im mniej uporządkowania ma w sobie, tak zbliża się od tej 10 do 3, 2, 1, to ciało takiego człowieka zawsze choruje, a w pewnym momencie zaczynają się procesy rakowe. Procesy rakowe są wyjątkowym procesem nieuporządkowania, nieładu, bezładu. Więc tak, łada, procesy, w ogóle żeby życie było możliwe, jest potrzebny ład, harmonia. Jeżeli w ogóle w systemach poziom, bo jest ład i chaos. Łada nas chroni od chaosu. Tak, chaos jest prapoczątkową zupą, z którą się wyższy porządek, tak? Z którego się to wszystko wyłania, ale żeby było możliwe życie, potrzebny jest ład, potrzebna jest łada. I jeżeli systemy mają poniżej 50% uporządkowania, ładu, zaczyna w nich dominować. Boże, czy ja teraz to dobrze powiem? Uciekło mi. Dobra, może sobie zaraz przypomnę. Entropia. O, entropia. Entalpia i entropia. O, tak. Entropia to rozpad. Dobrze mówię? Mam nadzieję, że dobrze mówię. Jak nie, to mnie poprawcie. Entropia to rozpad, entalpia to procesy uporządkowania. A czekajcie, nie, kurde, mam internet, od razu sprawdzę, czy dobrze pamiętam. Tak, entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii. Jest wielkością ekstensywną, to znaczy jak układ ma 50% burdlu, to zaczyna się rozpadać. A teraz... Dobra, entalpii zapomnijcie. Nie było tego, nie mówiłam. O entropii tylko. Więc ład jest antidotum na rozpad w naszym życiu. I łada wjeżdża na pełnej ze skillami tworzenia życia, z umiejętnościami, z talentami tworzenia życia. I nie tylko życia, bo scalania rodziny. Jest taka przepiękna bajka, ja ją szybciutko opowiem, o tym, jak ojciec chciał swoim synom udzielić nauki i kazał im przynieść po patyku. Po czym pokazał, że jeżeli każdy patyk jest oddzielnie, to go bardzo łatwo przełamać. A jeżeli wszystkie patyki, wszyscy bracia będą się trzymać razem, wszystkie patyki będą razem w jednej wiążce, bardzo trudno jest je rozłamać. Jeżeli moi bracia zawsze mówili, bo mama chce, żeby tylko rodzina była do kupy. A teraz, słuchajcie, po 40 latach prawie doczekałam się, że moi bracia zrozumieli ładę. Zrozumieli, o co mojej mamie chodziło. Że
jeżeli wszyscy zbierzemy się właśnie do kupy, to jesteśmy silni. I to jest skill, umiejętność, którą daje WADA. Zanim sobie teraz jeszcze powiedzieć o porządku, nie, chyba chcę się zagłębić w te budowanie więzi, bo to jest mega, mega ważne i związane w ogóle z Wigilią, więc chwilę Wam o tym powiem, a potem powiem o sakralnym sprzątaniu domu. To jeszcze mam dla Was przygotowane. I o łączeniu się ze wszechświatem. Ale najpierw skille umiejętności budowania więzi, od WADY. I się tutaj zdziwicie. Znaczy, najpierw psychologicznie, magia psychologii. Magia psychologii wygląda w taki sposób, że za budowanie więzi to jest robota kobieca. Za budowanie więzi są odpowiedzialne kobiety. Ale ja nie chcę Wam wkładać w głowę, jak to kobiety powinny się starać, żeby budować te więzi i na przykład dzwonić do wszystkich i spędzać godziny na rozmowach, dopytując się, jak się inni czują. Od razu przyszła mi taka myśl, żeby Wam powiedzieć, nie, w ogóle nie tędy droga. Kiedyś myślałyśmy, że naszym obowiązkiem jest zrobienie setki pierogów w 50 minut i stawianie potrzeb innych przed swoje potrzeby. Bo to niby jest sposób na budowanie więzi i to jest lekcja bogini Łady. Nie. Jeżeli tak robisz, stawiasz czyjeś potrzeby przed swoje, zrobiono takie badania chorób autoimmunizacyjnych i okazało się, że 70% osób, które cierpią na choroby autoagresywne, autoimmunizacyjne, to kobiety. I okazuje się, że podłożem psychologicznym tych chorób jest zjawisko supresji, czyli wygaszania, wyciszania swoich własnych potrzeb, swoich własnych stanów emocjonalnych, niesłuchania swojego ciała i przedkładania potrzeb innych przed swoje własne. To jest prosta droga do tego, żeby zachorować. A jeżeli ciało choruje, to znaczy, że ty nie żyjesz według praw wszechświata, według praw Rity, to się kiedyś tak nazywało, czyli prawidłowo robisz coś, co uszkadza ciebie, uszkadza twoją duszę, a ciało to tylko przejawia, ciało jest przejawem tego. A Łada w zupełnie inny sposób uczyła tworzyć relacje. Chociaż było takie powiedzenie, że mężczyźni mają być twardzi jak orzech, a kobiety mają być słodkie jak miód. Dlatego na początku zawsze zwracam się do Was: oświatli mężczyźni i piękne kobiety, bo to aktywuje Wasze zdolności po karmie, po płci. Oczywiście, że kobiety są światłe, ale jakby nie umysł, tylko serce jest naszym przejawem, naszą nowym rodzajem inteligencji. A mężczyźni właśnie mają być twardzi z przestrzeni umysłu, działać bardziej. Co to znaczy być po sercu? Co to znaczy być po ładzie? I jak tworzyć te relacje? I ja chciałam dzisiaj z Wami się podzielić bardzo, bardzo nieoczywistym sposobem tworzenia relacji. To znaczy nie, że takiego służenia i dogadzania dookoła innym, tylko przez magię szycia. Bo w ogóle dzisiaj, ponieważ marzec to dni Łady i
przesilenie czasu równonocy wiosennej. To właśnie również czas bogini Łady. Potem zaczyna się czas boga Jariło. I Łada uczy, tak jak przyszła po Bogu zrobić porządek we wszechświecie, Łada uczy sakralnego prowadzenia domu. A szycie jest taką formą magii, sakralną psychologią, która może być wykorzystywana do tworzenia relacji. I tak, patchwork. Patchwork to taka płachta, kocyk na łóżko, które jest zszywane z kawałków. Kiedyś, w dawnych czasach, patchworki były zszywane ręcznie przez wszystkie kobiety z rodu i przez pannę młodą. I to był taki dar na ślub. I wszystkie te kawałki, one były zszywane z intencją, żeby zszyć członków rodu ze sobą, żeby zszywać więzi. Możesz coś takiego robić. Z zwierzętami mocy bogini Łady jest łoś i łabędź. Ale ja bardziej teraz o łabędziu chciałabym powiedzieć. Symbole rządzą światem. W sensie jest to magia psychologii i symbole działają na twoją podświadomość i ciebie kodują. Nawet, kurczę, jak o tym nie wiesz. Na przykład runy działają zawsze, czy ktoś w nie wierzy, czy nie. Hieroglify egipskie tak samo. Zaklęcia zapisane językami, symbolami, nawet jeżeli ty nie rozumiesz tych symboli, to i tak działa, bo to jest energia. I tak jest ze zwierzętami mocy. I łabędź wyszyty, dwa łabędzie wyszyte albo wyhaftowane, podświadomie takie feng shui jest to słowiańskie, przyciągają ład w rodzinie. I może być to amulet na przyciągnięcie dobrego związku, jeżeli jesteś singielką. Przysięgam, tak dokonałam tego czynu, ja zrobiłam rytualny patchwork Boże, 2 lata temu. Boże, jak ten czas leci. I zrobiłam go właśnie z taką intencją zszywania tych kawałków, że elementy były po 2, tak, że żeby mój mężczyzna przejawił się w moim życiu. Łabędź, jak sobie wyszyjesz takie 2 pamiętasz, kiedyś były takie jak się to nazywało? Te takie szmatki, co nasze babcie wieszały z takimi różnymi wyszytymi albo narysowanymi, wydrukowanymi sentencjami, takimi rodzajowymi scenkami. I tam czasem były 2 gąski albo 2 łabędzie. Łabędzie 2 podświadomie to jest symbol Łady, która wprowadza miłość do relacji, wprowadza relacje. I jeżeli się zrobi właśnie taką wyszywkę przed ślubem, jest to magia przyciągania miłości do relacji i dobrego męża. Dalej. Jak się coś szyje. Już wam szybko wszystko wam powiem o tym szyciu, dobra? Jak coś się szyje albo zszywa. Już powiedziałam wam o patchworku, że jak się zszywa kawałki, to nie jakby, tylko zszywa się wtedy więzi rodzinne, że ludzie są do kupy, tak? Tak jak moi bracia nagle się obudzili. I mam ich na Wigilii. Boże, jak to cudowne. Jak coś zszywasz w nić, zszywając, robiąc na drutach też w nić, możesz wkładać intencje. Niech ten sweterek przyniesie bogactwo
Wczoraj Was uczyłam, jak zaklinać jedzenie i picie, żeby mówić do jedzenia, za gawor, tak, za tą, to jest zaklęcie. I to programuje literalnie, Masaru Emoto udowodnił, że to programuje wodę w pożywieniu. No to teraz Was uczę o magii szycia, że możesz, niech ten sweterek przyniesie szczęście i miłość, bogactwo i radość temu, kto go będzie nosił. Zszywasz coś. W ogóle dziurawe ubrania powodują, że energia życiowa ucieka i pieniądze uciekają od takiego człowieka, jak się nosi dziurawe rzeczy. Zaraz też powiem jeszcze parę słów o sprzątaniu rytualnym domu, tam też będzie o dziurkach. Jak zszywasz coś i zszywasz dziurki, cerujesz, to zszywając też można włożyć właśnie takie, niech ta rzecz, ta bluzka, te spodnie przynoszą radość, niech dodają mocy temu, który go nosi. I potem na koniec, jak zawiązujesz węzełek, ja tego nauczyłam się od lamy tybetańskiego, ale tak naprawdę potem dostałam wiedzę od pani, która przechowywała wiedzę taką kobiecą rodu szwaczek, jak zaklinać igłę i nitkę. Więc lama tybetański robił taki rytuał, w którym brał nić, że to akurat wstążeczka była, ale na nici też tak można. Najpierw zawiązywał taki luźny supełek, potem wypowiadał intencje do tego supełka i chuchał, zawiązując supełek. Dobra, nie mam gdzieś pod ręką nitki, więc łapiecie, o co chodzi. Macie nitkę, albo dobra. Chwila. Mamy nitkę. Na koniec zawsze się zawiązuje supełek, tak, żeby nie rozwaliło się to, co żeśmy zrobili. Tak, mamy taki luźny supełek i lama wtedy, kiedy był luźny supełek, tutaj mówił niech intencja. Niech to przynosi radość, szczęście, błogość i wzmacnia siły życiowe i przynosi zdrowie temu, kto to nosi. I zawiązujesz węzełek. Czy lama to robił przy okazji innego rytuału? Ale tak wygląda magia węzłów, więc szyjąc coś, możesz właśnie zawiązać coś bardzo, bardzo dobrego. Wyszywając hafty krzyżykowe z emblematami run, symboli, niesamowicie możesz zakodować różne fajne rzeczy, Ja w zasadzie wszystkie, teraz nawet jestem, słuchajcie, w spódnicy, którą uszyła moja przyjaciółka z firmy Babeczka. I ona pierwsze co mnie zapytała, jak szyła tą spódnicę: Monika, jaką chcesz intencję? I to jest na miłość chyba spódnica. Nie pamiętam, bo jedna była na pewną sekretną intencję, a jedna była właśnie na miłość, że jak chodzę w niej, to jestem pełna miłości. I naprawdę ciuszek uszyty z taką intencją, zrobiony z intencją, robi magię. Od razu dzień jest lepszy. To nie jest tylko takie sobie bajanie, bo zrobiono badania, może nie na mojej spódnicy z Babeczki, pozdrawiam Cię, Bożenko kochane, ale z pasami z łotewskimi. Mam nadzieję, że teraz nie konfabuluję. Tak, to były pasy łotewskie. Ze stroju ludowego to były takie specjalnie wyszywane haftami słowiańskimi pasy, czerwone. I kiedy człowiek przepasał się takim pasem, jego energia życiowa skakała kilkadziesiąt tysięcy bowisów, czy kilkaset, bo nic sobie nie dam uciąć, nie pamiętam tylko eksperyment, nie pamiętam skali, ale po prostu w tych bowisach to tak nagle skoczyło do białego światła, czy gdzie tam. Więc ubranie
możesz zrobić rytualnie, a nawet jak masz fabrycznie gdzieś tam uszyte ubranko, to możesz właśnie dodać parę węzłów od siebie, żeby była taka prawilna energia. Okej. To na przykład w taki sposób, patchworkami, dzierganiem, szyciem bogini Łada pomaga tworzyć relacje. Wczoraj mówiłam o zaklinaniu i programowaniu jedzenia i picia. Wykorzystaj tą okazję. Niech ta zupa mojemu ukochanemu mężowi przyniesie sukces i szczęście i ład w mojej rodzinie. I tutaj ucieramy się o zjawisko dobrego zaklinania i złego zaklinania. Znowu, niech sumienie Ciebie prowadzi i nie... O czym mówię, bo wiem, że jesteście ludźmi, którzy chcą raju na ziemi i chcą dobra. Ale czasami miłość potrafi być toksyczna i do brzegu, do czego zmierzam. Że nie możesz w tej zupie, w przygotowywanym jedzeniu zakląć tego, żeby ktoś Ci był posłuszny. Albo Cię kochał, jak Cię nie kocha. Albo żeby zrobił coś wbrew swojej woli. To się już czarna magia nazywa. Tam nie idziemy. Ale błogosławienie, pożywieniu, któremu przygotowujesz, niech ta zupa przyniesie radość i szczęście i błogość. Niech te pierogi przynoszą zdrowie i radość i bogactwo do naszego domu. To już jest czysta, piękna, żeńska magia kuchni. Ładuszka, łada. Właśnie tak. Więc jak najbardziej do szycia, do gotowania. Ktoś tam mi płaka w komentarzach, kiedy to robić. O to chodzi, że nie potrzebujesz jakby na te wszystkie procesy wydzielać sobie oddzielnego czasu. Po prostu nie myśl o głupotach w trakcie robienia normalnych rzeczy, tylko myśl o prawilnych rzeczach. Czyli na przykład mówiłam Wam, że jeżeli chcesz coś zrobić, to najpierw musisz sobie to wyobrazić. To nie musisz jakby godzinnie siedzieć i sobie to wyobrażać. Już zaczynając coś robić, od razu myśl o tym, jak to będzie. I tak bierzesz prysznic, prawda? Nie musisz jakby dodatkowo godziny stać i sobie wyobrażać, jak Ciebie woda myje pod prysznicem i mówić: siostro ukochana wodo, zabierz wszystkie moje nieszczęścia. To robisz w trakcie. Tak samo to, co tutaj mówię. Tak szycie, gotowanie, a zaraz będę o sprzątaniu jeszcze mówić, to dorzucę taką kropę na D. To też programujesz to w trakcie. W trakcie przygotowywania posiłku, tuż przed wypiciem kawy, chwilę programowania, to nie zajmuje wiele. Po prostu jesteś świadomy w trakcie innych rzeczy. To tylko tyle. To nie jest dodatkowy czas. Więc matko dzieci, żono męża, bardzo zajęta kobieto, bo to od takiej pani miałam komentarz, możesz to robić w trakcie. Po prostu trzeba tylko zmienić myśli. Okej. Ładuszka. A, jeszcze w ogóle no przecież dni Łady. Łada, jej drzewo mocy, to brzoza. A w trakcie dni Łady brzoza właśnie zaczyna toczyć sok. Pijcie sok brzozowy, żeby jednoczyć się z Ładą. I może, żeby tak nie przeciągać bardzo mocno, bo u mnie już jest po północy, do ładu właściwego przejść. Nie, jeszcze o włosach chcę Wam jedną rzecz powiedzieć, bo to jest też związane z relacjami i znowu do kobiet, chociaż do mężczyzn też tutaj piję, ale z fryzurami będę do kobiet piła. Słuchajcie, nie ścinajcie dziewczynkom włosów. Dziewczynki będą lepiej się uczyć, będą lepiej sobie radziły, jeżeli będą miały dłuższe włosy. Włosy w dawnych czasach nazywały się kosmy. Kosmy do połączenia z kosmosem, nie ze wszechświatem.
Pamiętacie, kiedyś Wam tłumaczyłam, że jest różnica pomiędzy wszechświatem. Wszechświat to to, co astronomia jest w stanie zobaczyć, czyli ten teleskop Hubble'a, a kosmos to jest wielowymiarowy multiwszechświat. Znaczy multiwszechświaty, połączone wszystkie razem. Wszystkie wymiary naraz. Wszystko. To jest kosmos. Więc włosy służą do łączenia z kosmosem, z wieloma wymiarami naraz. Kiedyś zrobiono taki eksperyment, chyba on jest znany większości z Was, więc tak szybko go przelecę, że wojsko amerykańskie wysoko sobie ceniło zdolności tropienia i zdolności jakby bojowe. To chyba byli Apache albo Navajo. Dobra, Indian. I ci Indianie potrafili na treningu, kiedy byli atakowani, w nocy obudzić się przez sen, przewidzieć atak, byli przygotowani, no po prostu byli mistrzami w tym, co robili. I tych Indian wysłano do Wietnamu. I pierwsze, co im zrobiono, to ścięto im włosy. I nie zgadniecie, co się stało. Utracili chłopaki swoje zdolności bojowe. Stali się po prostu tępi, totalnie. No dobra, już zostawię dzidy w spokoju. Tak, ale tępi jak bardzo, 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 bardzo tępe dzidy. Nie nadawali się do przewidywania przyszłości. Tak, we włosach jest niesamowita moc, więc jeżeli masz słabe włosy, to prawdopodobnie masz wyczerpane nerki. Temu trzeba się przyjrzeć. Więc zadbaj o swoje włoski. Powiedzieć coś o kolorze? Dobra, powiem coś o kolorze. Tak jak mówię, że włosy służą to są anteny nadawczo-odbiorcze w dodatku. Służą do wchłaniania kosmosu, do pewnej formy komunikacji z kosmosem. I jeżeli naturalnie, genetycznie masz pewien określony kolor włosów, ja nie mówię o siwych włosach, bo siwe włosy to też pewien znak, oznaka czegoś, bo nagromadzenia się pewnych rzeczy w Twoim organizmie, pewnych procesów psychicznych w Twoim organizmie. I tak są możliwości, żeby to cofnąć jak najbardziej. Wracając, masz pewien naturalny, genetyczny kolor włosów, który jest związany z tym, że takie pasmo kosmosu jest Tobie potrzebne. Psychicznie, duchowo, fizycznie. Jeżeli zmieniasz sobie kolor włosów, to zaczynasz wchłaniać inne spektrum widma kosmosu i co innego odbierasz, inną informację i to inaczej wpływa na cały Twój system nerwowy i może powodować pewne określone skutki psychiczne, takie może Ciebie wytrącić z równowagi, o tak. Odwieść od prawdziwej Ciebie. Dobra? Mój telefon krzyczy, że ma mało baterii, więc się zwijam szybko, bo już 20 minut mówię dłużej. O włosach jeszcze chcę Wam to powiedzieć, że włosy właśnie służyły do zaplatania relacji. I to nie metaforycznie, to wszystko naprawdę na poziomie energii się dzieje. Jak kobieta chodzi z rozpuszczonymi włosami, traci swoją energię, rozprasza swoją energię i zaplatanie włosów sprawia, że jesteś w stanie spleść swój los. Dostajesz umiejętności bogini Łady do splatania swojego losu z swoim ukochanym. I do ślubu dziewczyna nosiła jeden warkocz do splecenia losu ze swoim przyszłym mężem, a po ślubie 2 warkocze do splatania losu z mężem i do splatania losu ze swoim przyszłym dzieckiem. Więc tak, fryzury są rytualne. I coś, co się nazywa
Kama Sutrą, tak? Oprócz tego, że była to wiedza, znanie przyjemności, w tej pierwotnej odsłonie Kama Sutry jest tam 67 czy 70 umiejętności kobiety i mężczyzny, które należy opanować, żeby być pełnym człowiekiem, żeby umiejętnie funkcjonować w społeczeństwie. I jedną z tych umiejętności dla kobiet było umiejętność tworzenia rytualnych wianków i umiejętność tworzenia rytualnych uczesań. I tak, warkocz jest rytualny. Natomiast to, co ja mam, ja sobie robię warkoczyk, ale potem go jeszcze spinam. Takie spięcie powoduje, że można bardzo niesamowicie skupić uwagę. Dlatego ninja mieli mniej więcej coś takiego, że można było się bardzo mocno skupić. Zrób sobie taki eksperyment, tak? Rozpuść włosy, pochodź tak z rozpuszczonymi włosami, zobacz, jak wtedy twoja energia działa, jak uwaga działa, albo właśnie sobie tak zwiąż i zobacz, jak wtedy twoje umiejętności skupienia. Tak, chłopaków też to dotyczy i te zapamiętywanie, a długość włosów też panów to dotyczy. Dlatego powiedziałam o Indianach. Dobra, włosy włosami, kosmy kosmami, a bateria telefonu baterią telefonu. Słuchajcie, ja wiem, że jeszcze część z Was będzie słuchając mnie odkurzać, więc powiem Wam tak na szybko o rytualnym sprzątaniu domu. A mam go w takim fajnym, wykład o tym mam w takim fajnym starym zeszycie, w którym mam na okładce różne sentencje pozapisywane. I ponieważ one nawiązują do bogini Łady i trochę do naszej wczorajszej lekcji, to pozwólcie, że ja niektóre z nich Wam przeczytam. Zaczynając pracę, uporządkuj swoje biurko i zadbaj, by wokół nie było nieładu i dezorganizacji. Zapewnij sobie czystą, wolną przestrzeń, a kryształowe kamienie będą Ci w tym pomagać. Następnie możesz zmówić modlitwę intencyjną. A teraz mam zamiar zrobić to i to. Chciałbym swoją pracą spowodować to i to. Ufam, że stanie się tak i tak. To wszystko. A zawsze otrzymasz to, o co prosisz. Potęga działania zawiera się w jasnej intencji. No więc, słuchajcie, Wasz dom jest amuletem spełniającym życzenia. I wiedzę, którą tak już bardzo szybko muszę Wam przekazać, bo mam bardzo mało baterii do nagrywania. Kiedy sprzątasz dom, znowu zwłaszcza kobiet to dotyczy, robisz sobie psychoterapię. Ale u panów też. Tylko u babeczek bardziej. Robisz sobie własną psychoterapię. Sprzątasz dom, sprzątasz umysł. A jeżeli chcesz coś zrobić, masz jakiś projekt, przejdź się po domu i z każdego pokoju powyrzucaj 10 niepotrzebnych rzeczy. Ponieważ każda rzecz, którą posiadasz Ty, posiada również Ciebie. I kiedy wyrzucisz to, co jest Tobie niepotrzebne, od co najmniej roku lub 2 nieużywane, odzyskasz potrzebne energię, potrzebny zasób sił na to, żeby móc zrobić jakiś projekt. No dobra, słuchajcie, ja tak szybko, jak należy energetycznie dobrze posprzątać dom. I w zasadzie w dzień Wigilii, jak tak poodkurzacie, to chyba jeszcze tak fajnie można by to było zrobić, ten rytuał. Energetyczne oczyszczanie domu trzeba... Ten wykład, który tu mam, jest na kilka godzin. Może kiedyś nagram webinar tylko o tym właśnie, więc ja go tak szybko skrócę. Energetycznie trzeba sprzątać dom, kiedy pojawiły się w domu karaluchy, mrówki lub inne owady, giną przedmioty, chorują domownicy, zwierzęta, jest złe samopoczucie u domowników, umierają kwiaty,
rośliny doniczkowe. Często przepalają się żarówki, psują się urządzenia. Słychać dziwne odgłosy i dźwięki. Pojawiają się nieprzyjemne zapachy bez wyraźnej przyczyny. Trzaskają drzwi, pojawiają się przeciągi. Kapią krany, zatykają się rury. Kłócą się ludzie w domu. Pojawia się niezrozumiała senność, ospałość, zmęczenie ciągłe u domowników. Sen nie przynosi odpoczynku. W domu byli obcy, którzy nie byli do końca szczerzy, albo w domu ktoś umarł. Ja bym mogła bardzo mocno wytłumaczyć każdy z tych punktów, bo tutaj jest sporo. Ale tak, chyba wam w ogóle wszystko powiem. Znaczy, może nie, że wszystko, tylko tak jakby do kupy zbiorę ten. Słuchajcie, weźcie wodę z solą i tą wodę z solą wystawcie na działanie na kilka godzin na noc. Przed świtem tą wodę z solą trzeba wnieść do domu i tą wodą z solą skropić cały dom. To bardzo mocno tego nauczyłam się w Egipcie i przetestowałam u siebie, a ja pracuję z ludźmi, więc mam różne energie, czasami jakby tutaj się przejawiają u mnie. Niesamowicie bo sól jest najsilniejszym kryształem, który wchłania wszystkie negatywne energie. Więc sól jest po prostu mega. Więc taka woda z solą, która sobie wzięła promieniowanie nocy, jest w stanie wchłonąć całe zło z domu. Ale ja mam troszeczkę inny rytuał dla Ciebie. Sprzątanie zaczynasz od siebie i trzeba się umyć. Tak, mimo że to nie brzmi logicznie, przed sprzątaniem trzeba się umyć. A potem to jest rytuał, który ja doradzam. Znowu, jak to brzmi dla Ciebie pogańsko, nie rezonuje to z Tobą, to po prostu nie rób tego. Jakby weź z tego, co dla Ciebie jest potrzebne. Ja po prostu z natchnienia, jak mi coś przychodzi, to dzielę się wiedzą. Tej techniki uczę na warsztatach z ochrony psychoenergetycznej. I jak się umyjesz? Potrzebujesz sól, talerzyk i świeczkę, podgrzewacz. I potrzebujesz ją w takiej ilości, ile masz kątów w domu. I umyty, idziesz zgodnie z ruchem wskazówek zegara od strony drzwi, czyli jak masz drzwi, zaczynasz krążyć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Są szkoły, że i w stronę przeciwną, zależy jak czujesz. Krąż jak czujesz, po prostu. Podchodzisz do pierwszego kąta, bierzesz talerzyk, na talerzyk nasypujesz soli, taką solidną garść. Na tej soli stawiasz świeczkę i zapalając tą świeczkę mówisz, pamiętasz tak jak do wody się zagadywało, tutaj do świeczki mówisz, niech ogień tej świecy wypali całe zło, nieszczęście, pecha z mojego domu. Wszystkie choroby, wszystkie negatywy, całą negatywną energię. Tak możesz swoją własną taką intencję powiedzieć, afirmację. Niech ten ogień wypali całe nieszczęście finansowe. Albo wszystkie choroby, wszystkie kłótnie, nieszczęście z małżeństwa, po kolei. Wszystko to, co jest co niechciane w Twoim domu. To włóż w tą intencję i zapal świecę. Po czym przejdź do następnego kąta i powtórz całą procedurę. Tak obleć wszystkie kąty w domu. No i wszystko, tak? Świeczki mają się wypalić całkowicie. Oczywiście trzeba uważać, żeby nikt z domowników nie wchodził w interakcję z otwartym ogniem. Więc BHP. Jeżeli masz szafę, szafa jest zapchana, czyli nie ma dostępu do kąta, możesz świeczkę postawić przed szafą. To jest taka słowiańsko-szeptuńska
powiedziałabym bardziej technologia, inżynieria, jak widzicie, gruby zabobon, ale to jest tak cudna technika, która nawet czyści z bytów energetycznych, negatywnych domy. Wiem, bo sprawdzałam. Poza tym, słuchajcie, jeszcze tak chwileczkę leczenie, o leczeniu domu, jeszcze tak ciut. Leczenie domu trzeba rozpocząć od wyrzucenia wszystkich starych i niepotrzebnych rzeczy. Każdy przedmiot, który nie był używany ponad rok, zbiera negatywną energię. I tak jak mówiłam, jakby one Wam zabierają siłę do działania. Nie, chyba ja naprawdę zrobię oddzielny web, bo jeszcze chciałam Wam powiedzieć o rzeczach po osobach zmarłych. To też bardzo mocno gromadzi energię. Będzie oddzielny webinar. Nigdy nie przechowuj uszkodzonych naczyń w domu. O, grube, ważne. Bo jedzenie to metafora i nie metafora karmy. Nie metafora, naprawdę. Zjadasz, to w jaki sposób jesz, to co jesz, to jest twój los. Karma, tak? Jaka karma, takie wróbelki. I jeżeli w naczyniach, z których jesz tą swoją karmę, los, tak, karmy podobno nie ma, ktoś mi napisał w komentarzach, tak, nie ma tej, która została nagromadzona we wcześniejszych latach i pokoleniach. Ta, która sobie grabimy ją na co dzień, ona jeszcze trochę jest. Więc jeżeli w jedzeniach, w talerzach, kubeczkach, z których zjadasz swój los, swoją karmę, znajduje się uszczerbienie, energia ucieka. To znaczy, że ucieka dobry los od ciebie, ucieka energia życia i uciekają pieniądze. Wychrzanie wszystkie uszczerbione, jakiekolwiek naczynia masz. Natychmiast poszły się walić. Przed Wigilią jeszcze. Dobra. Nie, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego. Ja bym wszystko chciała powiedzieć, a już sporo gadam, więc jeszcze jedno tylko powiem. Jak chcesz nowy los, oczyść wszystkie lustra. I zrób to w taki... Tak, możesz to jeszcze przed Wigilią zrobić. Możesz. Po Wigilii też możesz zrobić. Zrób taką... Znowu występuje sól. Nasz biały rycerz. Na białym koniu. No, biała sól jest. Zrób taką pastę z solą, tak żeby gęsto była. I tą pastą pokryj wszystkie lustra. Dlatego, że lustra gromadzą bardzo silnie emocje, programy. Pozwól, żeby ta pasta tak z 20-30 minut pobyła sobie, a potem ją ładnie, jak już wyschnie, zamieć, weź czystą szmatkę i 13 razy obleć kółkiem każde lustro, wycierając dokładnie cały negatywny, nagromadzony ładunek energoinformacyjny, który tam w tej warstwie sreberka z tyłu za szybką się nagromadził. No dobra, to chyba tyle, co ja chciałam Wam powiedzieć. Nie tyle, bo tu jeszcze Ratnikow na mnie zerka, KGB. Generał Ratnikow powiedział kiedyś taką rzecz. Gościu, on już jest świętej pamięci. Uczę się na YouTube niektórych rzeczy od niego. Genialny psychotronik, naprawdę fajnymi rzeczami się dzieli. I powiedział, że kiedyś w firmie dali im taką radę, że jeżeli będą chcieli kiedykolwiek wziąć sobie żonę i będą spotykać się z jakąś dziewczyną, to mają zrobić następującą rzecz. Że mają wpaść do niej z nienacka, wiecie, taki nienack, mają wpaść z nienacka i z nienacka zajrzeć jej do szafy. Ale nie, żeby tam przekraczać granice, tam przemoc domową uczyniać, czy tego typu. Nie. Tylko tak ukradkiem na chwilę zajrzeć do szafy i zobaczyć, czy rzeczy są poukładane, czy są w burdlu. Bo
Dom jest zewnętrzem twojego umysłu. I tak generała uczono, że jeżeli dziewczyna ma bałagan w szafie, taki totalny chaos, to ona wniesie chaos do twojego życia, a ty nie możesz sobie na to pozwolić. Więc jeżeli chaos panuje w twoim życiu, być może chaos artystyczny, typu wszystko pod ręką, i ciebie to męczy, magicznie posprzątaj szafę. Znaczy nie tylko szafę, tylko strych, piwnicę, dom, generalnie. Uporządkujesz swoje życie, a bogini Łada ci to pomoże. I pamiętaj, najpierw sobie to wyobraź, że już jest wszystko uporządkowane. I może pewne rzeczy zrobią się same. Tak. I na koniec jeszcze zakończę taką sentencją. Bóg pomaga tym, którzy cenią, którzy mają porządek. Literalnie, naprawdę. Bóg ci pomoże w życiu, jak będziesz dążyć do wyższego poziomu ładu, uporządkowania. We wszystkim Bóg będzie ci dmuchał w żagle wszystkich twoich celów i planów. Dobra, znowu chyba się rozgadałam. Tyle. Takie umiejętności przynosi Łada, budowania relacji, bardzo ważne, przez szycie, gotowanie, realizowanie planów i marzeń, przez sprzątanie. W ogóle sakralnie trzeba podchodzić do domu. Sprzątanie to psychoterapia, gotowanie z jakimiś zaklęciami. Kurczę, co to jest? A to jest nowe, świadome życie. Kochani, samych cudowności na te święta wam życzę. Niech miłość, najwyższa harmonia, ład, ciepło, dobro, szczęście, radość, wielkie bogactwo od samego Boga i jeszcze więcej miłości. I niech te wszystkie jakości zamieszkają w waszych życiach na zawsze i niech są samo odnawiające się, samo regenerujące się i samo ustanawiające się i samo odnawiające się. I niech ciepło trwa w waszych rodzinach, w waszych sercach, w waszych domach. Cudownej Wigilii, kochani, i do zobaczenia na 4. dniu naszego kolędowania już jutro. Piękne dzięki. Do zobaczenia.